Tutaj jakby czas stanął w miejscu. Widzę tylko po tych drzewach, jak urosły, a ja się kurczę. Pamiętam, jak były takie małe, malutkie, że mogłam się na nie wspinać. No dobra, dosyć sentymentów. Przez te kilka dni czekało nas dużo pracy, na przykład naprawa tunelu, gdzie mama ma pomidorki i ogórki. A tu zaczęłam plewić. I tak plewiłam od samego rana, póki nie było gorącego słońca. I skończyłam tu. No i stwierdziłam, że nakręcę ten burz, chociaż moja mama ma naprawdę wszystko pięknie wyplewione, ale ten fragment czekał na mnie. I tak wygląda po wyplewieniu. Szczypior stoi i jest w czystym podłożu. Ha, ha, ha. Dumna jestem z siebie, chociaż niewiele pracy tutaj miałam. Wszystko jest, jak już mówiłam, wyczyszczone. Tutaj maliny się rozrosły, a tutaj jest ukryta ziemianka. Tato ją wybudował, ponieważ cały ogródek jest na wzniesieniu i spada. I tam w środku trzyma się zapasy buraczków, pietruszki, a tu inspekt, sałata, którą jedliśmy codziennie, pomidory i ogórki. No, w porównaniu do tamtego roku to te ogóreczki są cieniutkie, cieniutkie. Ale jabłonka ma dużo jabłek i mimo, że nie wygląda, to naprawdę jesienią są przepyszne, przepyszne jabłuszka. A tutaj agreścik. Jak ja uwielbiam przyjeżdżać w czerwcu, kiedy agrest jest jeszcze zielony. Bogu dzięki, na taki jeszcze trafiłam. Przepyszny. No nie mogę. Pozrywam znowu trochę i zjem. A tu porzeczki czerwienią się mienią między liśćmi i w tym roku jest mniej mrówek na nich. Zawsze były oblepione mrówkami, a teraz ich mniej. Tu biała. Kolejna kartka na ślub. Projekt nietypowy, bardzo skromny, bo i zaproszenia takie były. Kartka, zaproszenia były w stylu biletu lotniczego z papieru kraftowego i białego. Z papieru kraftowego zrobiona taka a la kopertka i tam wsadzony był bilecik, taki bilet właśnie lotniczy z danymi gdzie, kto, jak i kiedy. Więc zasugerowałam się i zrobiłam to samo. Proszę bardzo, papier kraftowy. Tralalalala. I po kolei. Papier kraftowy. Wykonana jest właśnie taka kopertka, tak jak zaproszenie, tylko tam było ścięte ukosem, a ja wykorzystałam mój wykrojnik ładny, zaokrągliłam boki, skleiłam, żeby powstało taka kopertka, no i okleiłam tak znaczek pocztowy, pieczątki ze stempelków, tak, tutaj znaczek też, znaczek wykrojony z kolekcji z Actiona, którą pokazywałam Wam, robiłam na emeryturę też, no i moje pisanie, moja kaligrafia w
cudzysłowiu, naprawdę w cudzysłowiu, ale chciałam, żeby to było wszystko robione ręcznie, boki trochę tuszowane distressem, tym fotokolorem. Tutaj też są zrobione pieczątki, travel, pociąg, statek, samolot, ale takie delikatniutkie. No i w środku jest pusto, ponieważ też życzenia będą wypisywane ręcznie, a chciałam, żeby te ręczne wypisywane zaproszenia też nawiązywały do ręcznie wypisanych tutaj dla kogo. I już Wam pokazuję. Spuśćmy troszeczkę. I też jak widzicie, nie są pieczątki zrobione idealnie. I jest to taki zamysł, żeby to nie było jak z komputera, jak z maszyny drukarskiej. To ma być widać, że to jest ręczna robota, że to jest odbijane ręcznie, więc jest z moich stempelków on i ona, tak, pan i pani. No i jest motto: nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. I z tyłu będą życzenia. Popatrzcie, skromna, niewiele trzeba, a wydaje mi się, że takiej kartki ślubnej nie dostaną od nikogo innego. Że to będzie wyjątkowe i na pewno tę kartkę zapamiętają na dłużej. Więc czasem mniej znaczy więcej. To tyle.
Cześć! To znowu ja. Kolejny projekt. W tych woreczkach nieprzemakalnych, które sobie uszyłam z resztek tkaniny, trzymam skarby. Tak, tak. Zobaczcie. Trzymam resztki tkanin. Posegregowane kolorystycznie. Tu akurat mam różowe, białe, jakieś kropeczki. Czekajcie, tu Wam pokażę. Już mam też paski. Jak byłam u mamy, to sobie cięłam. No, nie są one idealnie równe i tym się nie przejmujemy. Różowe w jakieś kwiatuszki, szary, takie jak widać resztki jakiś tam nawet już uszyte troczki, jak szyję ściereczki do naczyń czy coś takiego, tu już mam. No i szare w kropeczki. Taki zestaw jest w tym woreczku. No i do czego mi to? No jak to do czego? Tak jak skrawki papieru trzymamy sobie w scrap roomach, prawda? I walają się i mówimy nie wyrzucę, bo coś z tego zrobię. Taki ja w tych woreczkach. Nie wyrzucę, bo ja przecież coś z tego zrobię. No i zrobiłam prototyp, bo bardzo mi się spodobało. A inspiracją było wyzwanie na blogu Art Piaskownica. Ścinki, ale nie papierowe. No więc moje ścinki poszły w ruch. Odłożymy je tu. Wykorzystałam. Potrzebowałam jeszcze tylko kawałek zamka i tam kosmetyczka na pierdolewki gotowa. I teraz muszę sprawdzić ustawienie. Może tak, kolory, moje paseczki zszyte z sobą, potem długi pasek. Miałam tu wszyć sznureczek i może następnym razem taką wypustkę sznurkową zrobię, ale się coś zadziało. Z drugiej strony jest to samo. Tu jest szarość. Czekajcie, bo coś tu... O, może tak? Chociaż trochę za bardzo, kurczę. O! Trzymaj się mi tu. Szarości. Są te moje róże. Widać w kropeczki, w kwiatuszki. I znów szarości. Jest dzyndzolek, czyli chwościk skórzany. Nakupowałam ich kiedyś, lata temu, jak jeszcze kupowałam na AliExpress i tak leżą biedne. Zameczki też kupiłam, takie koronkowe, ładne, żebym miała, bo będę szyła. Tak, leżą też i czekają. No i proszę, otwieramy. W środku biel, białe płócienko. Kupiłam teraz sobie dużo płótna białego, bo szyłam sobie prześcieradła. Taniej mi uszyć prześcieradło samemu pościel niż kupić, tak? No więc zostało mi też tkanin, bo przedłużałam niektóre prześcieradła, bo były za krótkie, gdzieś tam uszkodzone. No i z tych kawałków bieli resztek zrobiłam środek. Zazwyczaj robię skórkę, skórkę, taką ceratkę, żeby nic nie przemakało, ale stwierdziłam, że to będzie kosmetyczka na kolejne moje skarby. Może właśnie tutaj włożę te wszystkie różowe, a uszyję sobie kolejną na niebieskie i wtedy będę wiedziała, co w jakiej mam. To też może być fajne na skrawki papieru. Na przykład poukładać sobie wszystkie różowe skraweczki, zamknąć na zameczek i się nie przejmować, że coś nam się wysypie, rozwali, tak? I kolorystycznie ustawiamy jedno przy drugim i wiemy, co gdzie mamy. To więc
taka kosmetyczka z resztek, z pasków. Nie idealna, ale ona jest do trzymania zasobów domowych, nie na pokaz, więc naprawdę nie przejmuję się, a urokliwa jest. Zanim wjadą moje stokroteczki, to zobaczcie. Stokroteczki z podwórka, ze skwerka. Chcieliśmy urwać, syn chciał mi przynieść stokroteczkę i wyrwał razem z listkami, z korzonkami i ją tak wsadziłam. Jedna już padła, bo już trochę stoją, a druga jeszcze kwitnie. Może jeszcze dorwę kilka i wiosną wyrosną mi nowe, zakwitną stokrotki. Kto to wie? A moje stokroteczki już Wam pokazuję. Tylko odstawię na okno tamte i tak może zwinę, żeby było widać. Zdjęte z tamborka, więc wiecie. No i postępy już widać, prawda? Mamy tak, mamy tę stronę prawie całą i mamy tę stronę prawie całą. Brakuje tła i tu już zaczęłam robić tło, co widać. Czekajcie, kurczę, bo Wy tu nic nie widzicie, a ja Wam tak macham i macham, no ale no nie da się coś zmniejszyć. Dobra, zrobimy, o tak, o, będzie widać, dobra. Więc tak, tu już zaczęłam robić tło, to jest tutaj to i tutaj widać te kuleczki już, no i tutaj tego dużo beżu trzeba będzie zrobić i różu, tu różu, więc tutaj będzie szło te tło, ale tło to wiecie, już jak zaznaczę sobie kontury, co właśnie robię, to już potem poleci wypełnianie, wypełnić te wszystkie kolorki i będzie ok. No i zaczniemy robić tę stronę, czyli pierwszą, drugą, można powiedzieć, że już 2 kartki, a 4 mam, czyli trzeba będzie zrobić tutaj tę stronę, podniesiemy troszeczkę, o, czyli skończyć tu płateczki, no i tu jest dużo tła i tu jest płatek tej, więc tutaj ze stokrotek to mało co jest, więcej jest tła, no i tutaj będzie trochę zabawy, ale co tam, no i jak zrobię tę stronę trzecią, to będę mogła zacząć robić dół, czyli jakby połowę już będę miała za sobą, ale i tak jestem dumna z siebie, bo na urlopie troszeczkę podgoniłam te moje stokroteczki, jak się uparłam. Jeszcze powiem Wam jedną rzecz, nie robię już idealnie. Wzrok, ręka, to już nie te lata, powiem Wam, to co kiedyś. Kiedyś to naprawdę krzyżyk z krzyżykiem, to jak żołnierze w wojsku. Teraz zdarza mi się, że też uzależnione jest to od tego, że mamy muliny, wykorzystuję te, które miałam i niektóre już są, no takie jakby troszeczkę, nie wiem, nie zmechacone, ale jakieś zgrubienia mają, ale nie będę zwalała na mulinę. Po prostu nie robię już tak jak kiedyś, chociaż naprawdę się staram i tu Wam pokażę moje krzyżyki, może weźmiemy tak, ale wprawne oko wyłapie błędy, naprawdę, o, tu, czekajcie, gdzie ja mam, tu, popatrzcie, widać, od razu widać, że to nie jest idealnie. Mam nadzieję, że jak to wypiorę, to się troszeczkę zgubi, skurczy, a robię to dla siebie, więc też jakoś tak, wiecie, nie cisnę, że to ma być, ojejku kochany, nie wiadomo jak, tylko robię to na zasadzie, że haftuję, bo odpoczywam, bo nie myślę, bo nie zastanawiam się, co się dzieje, nie denerwuję,
To jest moja terapia, nauka cierpliwości, tak? No ale starać się trzeba, więc co ja z tym statywem? Więc jak widać, postęp stokrotkowy jest. A to pokazuję Wam w dniu, kiedy mamy 28 czerwiec. 28 czerwiec. No i już mamy tyle. Bardzo się cieszę.